wszystkie widzę. Kiepski z pana psycholog. Słucham? To bardzo proste. Próba zwrócenia na siebie uwagi ojca. Słucham? Wczoraj mówiłam ci o pewnym mężczyźnie. O pianiście. Pobieramy się. Będziesz miał... Witajcie w najnowszym weekly vlogu. Odzywam się dzisiaj troszeczkę późno, bo już jest prawie 15:10. Zabieram się za przygotowywanie obiadu. Już ryż sobie umyłam. Leży i czeka na to, żeby go włączyć. I robię dzisiaj bulgogi, czyli przygotowuję mięsko wieprzowe w marynacie takiej słodko-słonej. Ostatnio, jak był tygodniowy vlog, to Wam pokazywałam, jak jadłam taką zupę bulgogi w restauracji. To dzisiaj po prostu będzie taka smażona wieprzowina z takim sosem. Naprawdę dobra, mi smakuje. I taki jest na dzisiaj plan. Przygotowuję to trochę wcześniej, dlatego że dzisiaj mamy w planie upieczenie ciasteczek. Eliasz dostał już rano swój mikołajkowy prezent, więc będzie razem z tatą przygotowywać, raczej malować taką wystawkę. Nie wiem, jak to nazwać, za chwilę Wam pokażę, o co mi chodzi. I właśnie Odem i z tatą będzie tą wystawkę sobie malować i do czasu, aż tatuś nie przyjdzie, i będziemy razem piekli ciasteczka. Będziemy piekli ciasteczka korzenne. Ja nie jestem fanką pierników. Nie wiem czemu, jakoś mi tak... nie wiem, nie jestem fanem, nie smakują mi, a wolę na przykład korzenne. Zawsze lubiłam, jak moja mama kupowała takie wielkie opakowania właśnie korzennych ciasteczek. I właśnie takie bym chciała upiec, bo w Korei one są niedostępne i tak mi trochę brakuje takiego właśnie zapachu korzennych ciasteczek, tej chrupkości, tego smaku. Naprawdę zawsze mi smakowały. Muszę zobaczyć, czy ja kupiłam i przywiozłam przyprawę piernikową. Myślę, że nie, dlatego będę musiała jakoś kombinować i sama zrobić właśnie taką przyprawę korzenną. Jak mi wyjdzie, to zobaczymy. Dam Wam przepis oczywiście, jeżeli mi wyjdzie wszystko, taka przyprawa korzenna. No i taki jest mały plan na dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, choć jest troszkę stresu, że te ciasteczka mogą nie wyjść. No wiecie, zawsze to różnie, nie? Wychodzi właśnie z wypiekami. Tym bardziej u mnie. Czasami wychodzą naprawdę pyszne, a czasami potrafią być takie... zawsze czegoś może zabraknąć, nie? Dobra, pokażę Wam, jak wygląda moja choinka, raczej nasza domowa choineczka. Eliasz już też powiesił swoją nową zabawkę na choinka, jak się śpieszył, bo dostał też jajko z niespodzianką i chciał bardzo zobaczyć jajko z niespodzianką, że powiesił tak naprawdę w jednym miejscu tą zabawkę i uciekł, żeby mu otwierać jajko. Dobra, to pokażę Wam, o co mi chodzi, bo rozpakowałam to, co kupiliśmy w Flying Tiger. To chciałam Wam pokazać właśnie, że ogarnęłam moją szafkę, wycierałam kurze. Tutaj postawiłam to opakowanie na ciasteczka, bo one całkiem spore jest i jednak na stole tak sobie wygląda. Tutaj mamy oczywiście nasze pamiątki, jakieś takie różne rzeczy i oczywiście szafka z polskim alkoholem, także musi być ten miód pitny. Ja przywiozłam go dla mojego męża właśnie z Polski. Czekajcie, możecie nie widzieć, bo jest... O! Ten miód pitny przywiozłam z Polski i naprawdę jest pyszny. Będziemy pić. Jak tylko nadejdą święta, no to sobie będziemy się napijemy. Naprawdę jest pyszny. On jeszcze jest zamknięty, ale ja próbowałam właśnie na takim handmade jarmarku, kiedy byłam w Polsce. Mamy miód od mojej mamy, oczywiście tu jest alkohol,
także sprezentowany, oczywiście w kształcie Polski, więc a w środku jest Gdańsk w ogóle. A ja z moim mężem się poznaliśmy w Gdańsku, raczej spotkaliśmy się pierwszy raz w Gdańsku, dlatego też mama tak pomyślała. No i, a tutaj jest naleweczka mojej siostry, jeszcze myśmy jej nie wypili, musimy w końcu to też ogarnąć. Prezencik dla Eliasza, który już Eliasz rozpakował i rano chciał szybko, żeby zbudować go, więc zbudowaliśmy i wygląda w taki sposób. Jeszcze do tego są w ogóle, słuchajcie, takie naklejki i tymi naklejkami przyklejamy takie rzeczy dodatkowe. O! I później dostaliśmy też w tym opakowaniu, gdzie jest gdzieś jest pędzelek właśnie, żeby... O, tu nie ma. O, tu jest. Dostaliśmy właśnie takie fajne, ładne kolory farbek. Naprawdę ładny wybór tutaj. I do tego jest pędzelek, więc będziemy malować razem z Eliaszem. Raczej tatuś będzie, mam nadzieję, że jeżeli nie przyjdzie za późno, będzie malował razem z Eliaszem ten domek. Obiecałam, to pokazuję wam moją choineczkę, naszą choineczkę, ciągle mówię moją, ale jest to nasza i tu jest ta gwiazda. Jezu, ona mi się naprawdę podoba, słuchajcie. Ja myślałam, że nie będzie mi się podobała, że będzie taka, no wiecie, taka kiepsko zrobiona, ale jest naprawdę ładna. Jedyna rzecz, co tutaj jest taka widoczna, co tak sobie może wyglądać, to tylko tutaj, ale to jest taka odrobinka, że z daleka naprawdę pięknie wygląda. No i to są te gwiazdki, które zrobiłam i też naprawdę ładnie wyglądają na choince. I do tego, o, a tutaj ten mój mały brzdąc powiesił laleczkę. A tak wygląda ten kosz z Daiso, który kupiłam. Ja uważam, że wygląda super. Obawiałam się wyglądu, ale myślę, że naprawdę fajnie wygląda. Po dłuższym czasie rozpakowywania wszystkich prezentów. Słuchajcie. I tak. W ogóle tutaj od góry, od dołu raczej, zaczęliśmy od jedynki i szliśmy do góry. I zrobiło się tu bardzo pusto. Więc zaczęłam układać kolejne od dołu także. Następnym razem, za rok, pomyślę o tym, żeby właśnie tu na dole. I tak myślę, że kolejnym razem pomyślę o tym, żeby na dole od jedynki pójść i idziemy w górę do ostatniego numerka. Trochę żałuję, że w tym roku tak nie zrobiłam, no ale pierwszy raz zrobiłam taki kalendarz, więc w przyszłym roku będę miała w pamięci to, żeby poprawiać na przyszły rok i będzie jeszcze lepiej, bo wtedy wiadomo, że tutaj będzie ten ostatni numer i będzie czekać, aż rozpakować ten ostatni numer. No tak, następnym razem będę pamiętała. Ostatnio, kiedy mój mąż ścinał sobie włosy u fryzjera, tam były książki. I ja na przykład dorwałam książkę kucharską Pajka. Fajna była. I właśnie nie była droga, więc zastanawiam się, czy raz nie znaleźć tej książki, po prostu sobie jej nie kupić, bo była naprawdę fajna. Spodobała mi się i tak pomyślałam, że chyba fajnie by było mieć taką książkę. I dzisiaj będę robiła właśnie z jego przepisu to bulgogi i zobaczymy, czy będzie smaczne. Jak będzie smaczne, to sprezentuję wam też ten przepis, ale zobaczymy, bo jeszcze nie wiem nic. Jak na razie widzę tylko, że jest sporo cukru. No niestety, jest tutaj 2,5 łyżki, dużej łyżki cukru i do tego jeszcze jest muljot. Muljot to jest corn syrup. Wygląda w taki sposób. Wiem, że w polskich sklepach, koreańskich sklepach w Polsce można to dostać.
Można zamienić z miodem. Dlatego w tym przepisie jest 500 gram mięsa, a ja po prostu zamiast dawać odejmować te 100 gramów mięsa, zostawię te 600, które mam tutaj i będę liczyła na to, że nie będzie aż takie słodkie. Nadzieja umiera ostatnia. Tylko widzę, że niestety mięso, które kupiłam, patrzcie, w jakich wielkich płatach jest w ogromnych płatach, dlatego ja myślę, że jeszcze przed tym je po prostu sobie pokroję. Tak chyba będzie super. No jakieś takie na raz tak zwane. Do 600 gramów mięsa dodajemy 2 łyżki brązowego cukru, 1 łyżkę mulsot albo miodu i 6 łyżek dużych sosu sojowego oraz 1 dużą łyżkę startego czosnku. Całość mieszamy i na koniec dodajemy 1 łyżkę oleju sezamowego. Ponownie mieszamy i odstawiamy całość do zamarynowania na przynajmniej 1 godzinę. O, spójrzcie, co tu się zadziało. Nawet nie wiem, co to jest. Muszę zapytać się męża. Wygląda to jak Danger. Uwaga, i to są do psikania. Ale do czego? Tam jest nawet ogień. Wow. Spójrzcie, ile tego jest. 3 główki wielkiej kapusty oraz rzepa. Małe główeczki rzepy takiej koreańskiej. Czyli otrzymałam kolejne zadanie, które muszę wykonać. Zrobienie z kapusty kimchi. A mam 3 główki kapusty. Wow, nie wiem, co z nią zrobię. Zobaczę, bo nawet nie wiem, czy mamy miejsca. Jakoś będę kombinowała. Mój mąż mówi, że ta kapusta zimowa jest pyszna, więc może być ok. Zobaczę. Tak się... No na kimchi to ja najczęściej kupowałam kimchi. Ja nie jestem aż takim mistrzem w robieniu kimchi, więc zastanawiam się, czy mi wyjdzie. Chyba w tym tygodniu nie wiem, czy zrobię. Chyba w przyszłym tygodniu, bo nie wiem, czy mam na przykład tyle koczugaru. Muszę sprawdzić całość. Mój mąż mówi, że on wiedział o tym, ale mi oczywiście nie powiedział. Nie spodziewałam się. Wiedziałam, że on dzisiaj jedzie na wycieczkę i będzie raczej zbierał takie zajęcia, ale nie myślałam, że przywiezie i to aż tyle. Już bym się spodziewała na przykład 1 główkę kapusty, a 3? Dużo przywiozłeś, tak? O, pomóc ci? So Carrie, tell me, what's it like to live your life so transparently? 'Cause lately I feel that there's something... W trakcie przygotowywania ciasteczek Eliasz się kąpie, a ja w międzyczasie po prostu ciasto zrobię, żebyśmy mogli wykrajać ciasteczka razem. Miałam zrobić korzenne, ale moja koleżanka, przyjaciółka do mnie zadzwoniła i mnie poinformowała o tym: Martyna, ale jak zrobisz korzenne, to one się zrobią twarde do świąt. No tak, o tym nie pomyślałam, dlatego będą pierniczki. Nie jestem dużym fanem pierników, ale zobaczymy, jak one wyjdą. Po prostu mam nadzieję, że będą dobre. Niby przepis jest ok, powinny do świąt zmięknąć, więc liczę, że uda mi się. Uda mi się i już zrobiłam w ogóle tą masę taką z cukru, z miodu oraz z masła. Teraz będę łączyła składniki i wyrabiała ciasto.
Zastanawiałam się, jak usiąść i jak nawlec ciasteczka, żebyście widzieli, co robię. Upiekliśmy pierniki z Eliaszem i z Chrisem i teraz trzeba je powiesić, bo zrobiliśmy takie na choinkę do powieszenia z dziurką i wystarczy teraz je powiesić, będzie kolejna ozdoba. Muszę zacząć uważać, ile ja tam wrzucam na tą choinkę, bo niedługo ona będzie wyglądała jak taka, wiecie, przaśna. Nie miałam nic, a teraz będę miała pełno. Chciałam powiedzieć, że pędzę jak burza. Raz, dwa, trzy i kolejne rzeczy mam robione. Słyszycie zmywarkę? Przepraszam Was bardzo, ale musiałam wyprać naczynia. Tak minął nam kolejny dzień. Taki troszkę zapracowany dzisiaj naprawdę, bo i obiad trzeba było zrobić i te pierniki. Już myślałam, że tych już w ogóle myślałam, że tych pierników dzisiaj nie zrobimy, zostanie ciasto na jutro, ale się trochę sprzątliśmy i zrobiliśmy dzisiaj też. No, mogłam to podzielić na 2 dni, no ale jutro mam w planie tak naprawdę za wiele nie robić, w sensie takich dekoracyjno gotowania, przygotowywań jedzenia na święta. O Jezu, no co ja? Ciągle mi zlatuje. Już jestem śpiąca po prostu, nie spałam dobrze, więc pewnie dlatego, ale ciągle ile? Kolejnego uderzenia chyba to ciastko nie przeżyje. No. I tak jak mówię, że w nocy dobrze nie spałam i ogólnie ostatnio i robiłam pierogi. Cały dzień stałam i robiłam pierogi. Teraz zrobiłam ciastka. I jeszcze obiad, który mi też trochę czasu zajął. No to powiem Wam szczerze, że już mi kręgosłup pada. Czuję po prostu zmęczenie materiału. Przedświąteczne zmęczenie materiału. Ogólnie dałabym głowę, że mieliśmy te foremki, takie świąteczne, ale okazało się, że nie mamy. Nie wiem, wydawało mi się, że kupowałam kiedyś jakieś takie zwierzątka, chociaż przynajmniej, ale nie mam ani jednej. I wcześniej kupiłam wcześniej dla Eliasza kupiłam właśnie te samochody i autobus, tam jest samolot właśnie i dlatego mamy trochę takie bardziej zabawkowe, o. Choć takie zabawkowe też są świąteczne, nie? No i jak? Można powiedzieć, że kolejny dzień został zakończony sukcesem. Wykonaliśmy kolejne zadanie przedświąteczne. Mam całe opakowanie ciasteczek. Mam nadzieję, że będą smaczne, ale na to jeszcze trochę czasu, żeby spróbować, żeby posmakować, więc zobaczymy, kto będzie najbardziej cierpliwy. Ja myślę, że wytrzymam, ale czy Eliasz? Nie wiem, czy na tej choince to dobry pomysł, żeby zostawiać takie ciasteczka. Przekonamy się. Więc chciałabym Wam podziękować za ten dzień. Widzimy się kolejnym razem. Oczywiście zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia kolejnym razem. Bye!